Czy miałeś w swoim życiu kiedyś taką sytuację, w której chwyciłeś swój aparat i widząc te wszystkie guziki zastanowiłeś się, do czego to w ogóle służy? Hej, witam na moim kanale. Ja nazywam się Karol i w dniu dzisiejszym postanowiłem przygotować omówienie funkcji aparatu Panasonic G80. W tym nagraniu skupię się na podstawowych elementach oraz funkcjach, jakie posiada ten aparat, a dokładniej na wszystkich przyciskach oraz pokrętłach, które znajdują się na korpusie aparatu. A zatem dla kogo jest ten film? Film ten kieruje przede wszystkim do osób, które dopiero co zaczęły swoją przygodę z fotografią i zamierzają kupić swój pierwszy aparat, oraz dla wszystkich osób, które postanowiły zmienić swój aparat na markę Panasonic. Niemniej jednak uważam, że wszyscy użytkownicy różnych aparatów mogą na tym skorzystać, gdyż pewne funkcje znajdujące się na aparatach są dosyć uniwersalne. W najbliższej przyszłości planuję nagrać kolejny film, w którym skupię się na oprogramowaniu, gdzie będę wyjaśniał kolejne funkcje oprogramowania. Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie funkcje omawianych przeze mnie przycisków będą dla tzw. ustawień domyślnych, czyli sugerowanych przez producenta. Wszystkie te informacje na pewno możecie znaleźć w swojej instrukcji obsługi aparatu, jednak sam dobrze wiem o tym, że bardzo szybko po przeczytaniu instrukcji zapominam o połowie z nich. Okej, a zatem nie będę już przedłużał i zaczynajmy. A zatem pierwszym, najbardziej wysuniętym elementem na samym uchwycie aparatu jest spust migawki. Jest to element, za którego pomocą najzwyczajniej robimy zdjęcie. Dookoła niego znajduje się obrotowy pierścień, który poprzez obrót w lewo lub w prawo służy do zmiany przysłony obiektywu. Kolejnym przyciskiem jest FN1. Ten przycisk jest dostępny we wszystkich programach poza trybem M oraz wideo. Jego funkcją jest szybki dostęp do zmiany ekspozycji, co pozwala nam na doświetlenie lub przyciemnienie zdjęcia. Tuż obok znajduje się przycisk z czerwoną kropką. Jest to przycisk, za pomocą którego możemy rozpocząć nagrywanie wideo, niezależnie od ustawionego trybu. W prawym dolnym rogu najbliżej naszego kciuka znajduje się pierścień do nastawy czasu. Obracając go w lewo lub w prawo, zmieniamy długość czasu, przez jaki migawka wpuszcza światło do matrycy. Wewnątrz pierścienia znajduje się niewielki przycisk. Po jego naciśnięciu zmieniamy funkcję obu wcześniej omówionych pierścieni. W takiej sytuacji przedni pierścień daje nam szybki dostęp do ustawień balansu bieli, zaś tylny pierścień możliwość zmiany ISO. Po lewej stronie znajduje się niewielki przełącznik on-off do włączania i wyłączania aparatu. A zaraz obok niego jest chyba najbardziej uniwersalny element dla większości aparatów cyfrowych, a jest nim pierścień do ustawiania programu. Za jego pomocą określamy tak naprawdę, co chcemy robić. Na pokrętle znajdziemy następujące tryby. Pierwszym trybem, który omówimy, jest tryb M. Jest to w 100% tryb manualny, w którym jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie parametry trójkąta ekspozycji, takich jak przysłona, czas oraz ISO. Program S, czyli jest to program półautomatyczny. Za jego pomocą ustalamy wartość czasu, przez jaki matryca ma być naświetlana, a aparat sam dobiera przysłonę. Program A jest kolejnym programem półautomatycznym, w którym my określamy wartość przysłony, a aparat sam dobiera odpowiedni czas migawki. Program P jest tak zwaną automatyką programowalną. Innymi słowy, jest to program automatyczny z możliwością zmiany dowolnych parametrów. Następnie znajduje się program IA. Jest to pełen automat, w którym nie mamy wpływu na nic poza balansem bieli, a aparat dobiera takie ustawienie, aby zdjęcie wyszło względnie poprawne. Następnie mamy dwa programy automatyczne z filtrami oraz zmiennym nasyceniem barw, przy których aparat używa jednego z dostępnych filtrów. Jest to opcja dostępna tylko i wyłącznie w przypadku wywoływania zdjęć w formacie JPG. Kolejne dwa ustawienia to C2 i C1. Są to w pełni programowalne tryby, w których możemy zapisać dowolne ustawienia aparatu, tak aby zawsze je pamiętał. Ostatnim trybem jest M i znaczek kamery, a zatem w pełni programowalny tryb do nagrywania filmów. W centralnej części aparatu znajduje się wbudowana lampa błyskowa. Aby jej użyć, najpierw należy ją otworzyć za pomocą małego suwaka znajdującego się po jej lewej stronie. Aby zamknąć lampę, należy ją zwyczajnie docisnąć z powrotem na jej miejsce.
Zaraz za lampką znajdują się sanki, zwane też gorącą stopką. Jest to zwyczajnie szyna, do której mocujemy zewnętrzną lampę błyskową, lampę światła stałego, mikrofon oraz inne akcesoria. Ostatnim elementem w tej części aparatu jest pierścień zmiany trybu zdjęć. Jest to element, który zdecydowanie wyróżnia Panasonica G80 na tle innych aparatów w tej samej cenie. Pierwsze ustawienie, oznaczone symbolem pojedynczego prostokąta, to tryb, w którym wykonujemy zdjęcia pojedynczo. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak długo trzymamy wciśnięty spust migawki, aparat wykona tylko jedno zdjęcie. Ustawienie drugie, oznaczone kilkoma prostokątami ustawionymi za sobą, oznacza zdjęcia seryjne. A zatem oznacza to, że aparat będzie robił zdjęcia tak długo, aż nie puścimy spustu migawki. Jego maksymalna prędkość jest uzależniona od zdolności aparatu oraz czasu naświetlania, a maksymalna prędkość to 9 klatek na sekundę. Trzecią funkcją jest coś, co zdecydowanie wyróżnia aparat Panasonic na tle konkurencji. Są to zdjęcia 4K. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, nie jest to nagrywanie wideo w 4K. Jest to tryb, który pozwala fotografować bardzo szybko poruszające się obiekty, tak aby złapać ten jedyny moment. Ta funkcja pozwala na wykonanie 30 zdjęć na sekundę, jednakże umożliwia to wykonanie zdjęć jedynie w rozdzielczości 8 megapikseli. Czwarte ustawienie także jest czymś wyjątkowym. W tym trybie po wykonaniu zdjęcia możemy wybrać przedmiot, który chcemy mieć ostry. Innymi słowy, aparat wykonuje serię zdjęć, w której łapie ostrość na różnych elementach i potem pozwala nam na wybór jednego z nich. W taką serię zdjęć aparat pozwala nam przetworzyć i wykonać jedno zdjęcie, które zostaje złączone ze wszystkich ostrych elementów wykonanych w serii, tak zwane stakowanie. Pozwala to na osiągnięcie nieskończonej głębi ostrości. Piąta opcja to samowyzwalacz, inaczej mówiąc opóźnienie spustu migawki. W opcjach aparatu możemy sobie wybrać jedną z dostępnych wartości opóźnienia, a zatem aparat wykona zdjęcie po określonym czasie od momentu wciśnięcia spustu migawki. Ostatnim ustawieniem jest timelapse. Timelapse pozwala na seryjne wykonanie zdjęć w określonych odstępach czasu przez dany czas lub wykonując maksymalną liczbę zdjęć. Innymi słowy, możemy kazać naszemu aparatowi wykonać zdjęcia co 30 sekund, aż do momentu, gdy wykona w sumie 100 zdjęć. Następnie aparat pozwala na wykonanie nagrania wideo z wykonanych zdjęć. Największym elementem znajdującym się z tyłu aparatu jest obrotowy ekran LCD o wielkości 3 cali i rozdzielczości około 1 miliona pikseli. Jest to ekran dotykowy, za pomocą którego możemy obsługiwać wszystkie funkcje dostępne na ekranie. Jest to ekran, który można odgiąć oraz obrócić, co pozwala nam na kontrolę tego, co nagrywamy w trakcie nagrywania samych siebie. Zaraz nad nim znajduje się elektryczny wizjer wraz z regulacją dioptrii +-4, co pozwala na dostosowanie go do wady wzroku lub odległości oka od wizjera. Po lewej stronie od wizjera znajduje się przycisk FN5, który służy do przełączania widoku między ekranem LCD oraz wizjerem. Po prawej stronie od wizjera jest pierścień do nastawy trybu ostrzenia. Mamy do wyboru 3 tryby. Pierwszym trybem jest MF. Jest to tryb manualny, przy którym musimy operować pierścieniem ostrości znajdującym się na obiektywie. AFC oznacza to, że aparat nieprzerwalnie ustawia ostrość zgodnie z naszymi ustawieniami wybranego obszaru, na jakim aparat ma się skupić. Ostatnim trybem jest tryb AFS łamane na AFF, który trzeba rozdzielić na dwa osobne. AFS oznacza autofokus dla jednego zdjęcia oraz AFF, który oznacza w zasadzie to samo, tyle że zmusza aparat do przewidzenia ustawień dla ostrości, gdy przybliżamy lub oddalamy się od fotografowanego obiektu. Wewnątrz znajduje się przycisk AF/AE Lock. Jest to przycisk działający tylko w systemie autofocus. Pozwala nam zatrzymać ustawienie ostrości wraz z parametrami ekspozycji. Poniżej znajduje się przycisk FN2. Po wciśnięciu tego przycisku pojawia nam się uproszczone menu na górze oraz na dole ekranu. Za jego pomocą mamy szybki dostęp do najważniejszych ustawień aparatu. Następnie mamy zielony prostokąt ze strzałką. Jest to najzwyczajniej podgląd zdjęć. Przenosi nas to do bazy ze wszystkimi nagranymi filmami oraz zdjęciami. Po prawej stronie znajduje się guzik Display. Ten przycisk pozwala nam na modyfikowanie tego, co pokazuje nam się na wizjerze lub ekranie LCD, poprzez np. dodawanie siatki, dodawanie poziomicy, informacji o parametrach ekspozycji i tym podobnych. Następnie mamy 4 przyciski umieszczone w okręgu. Pierwszy z nich to ISO. Za pomocą tego przycisku wchodzimy do ustawień czułości matrycy i możemy ustawić odpowiednią dla nas wartość.
Drugim przyciskiem jest White Balance. Tłumacząc na polski jest to balans bieli. Po jego wciśnięciu przenosimy się do zaawansowanych opcji ustawień balansu bieli. Trzeci przycisk to prostokąt z punkcikami. Jest to przycisk, za pomocą którego możemy programować nasz autofokus, wybierając jeden z dostępnych trybów. Ma to zastosowanie tylko w trybach automatycznego ostrzenia. FN3 jest to przycisk, który pozwala nam włączyć lub wyłączyć cichy tryb pracy aparatu. Oznacza to zmianę migawki z elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie. Między tymi czterema przyciskami znajduje się guzik menu Set. Przycisk ten wprowadza nas do zaawansowanych opcji, gdzie możemy sterować bardzo rozbudowanymi opcjami aparatu. W trakcie poruszania się po opcjach jest on również guzikiem Enter do zatwierdzania ustawień. Ostatnim przyciskiem z tej strony jest FN4. Nie mam przypisanej żadnej funkcji w trakcie robienia zdjęć, jednak podczas operowania w opcjach aparatu jest to guzik, który przenosi nas wstecz, zaś w trakcie podglądu naszych zdjęć lub filmów używamy go do kasowania niechcianych prac. A zatem przejdźmy do omówienia przodu. Na tej stronie aparatu znajdziemy tylko jeden przycisk funkcyjny. Jest nim zabezpieczenie służące do blokowania obiektywu przed swobodnym wykręceniem go z mocowania. Ten przycisk należy wcisnąć za każdym razem, gdy chcemy zdemontować obiektyw lub zaślepkę. Nie ma potrzeby używania przycisków w trakcie zakładania obiektywów. Oczywiście jest tutaj też umieszczony bagnet służący do mocowania obiektywów i jest on kompatybilny z mocowaniem firmy Panasonic i Olympus w systemie Micro 4/3. Wewnątrz bagnetu znajdujemy złącze elektryczne, które pozwalają obiektywom na komunikację z aparatem. Znajdziemy tu również chyba najważniejszy element całego aparatu, czyli matrycę. Po tej stronie aparatu na korpusie zostało umieszczone gniazdo na kartę SD. A także mamy tutaj jedną z oczek do mocowania paska na szyję. A zatem przejdźmy do prawej strony. Na tej stronie znajdują się złącza do wszystkich urządzeń zewnętrznych, jakie chcemy podłączyć do naszego aparatu, takich jak pilot, wężyk spustowy, gimbal, mikrofon i inne. Są one ukryte pod gumowymi zaślepkami. Dostępne gniazda, jakie posiada aparat, to mini jack na mikrofon, jeszcze mniejszy jack do kontrolerów, mikro USB typu B oraz mikro HDMI. Ostatnią częścią korpusu, jaka została nam do omówienia, jest spód. Na samym środku zostało umieszczone uniwersalne gniazdo, które służy do mocowania aparatu na statywach, gimbalach oraz innych uchwytach. Następnie pod centralnie umieszczoną gumową zaślepką znajduje się złącze dla dodatkowego uchwytu na baterię, które ma za zadanie doprowadzać energię elektryczną do naszego aparatu. Po prawej stronie jest pokrywka, pod którą znajduje się bateria. Posiada ona suwak Open Lock odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie w celu dodatkowego zabezpieczenia baterii. Na tej samej klapce znajdziecie gumową zaślepkę, pod którą mieści się dojście do źródła prądu w przypadku zasilania sieciowego lub złącza DC od firmy Panasonic. Pod klapką znajduje się bateria, która dodatkowo została zabezpieczona bolcem. A zatem przyszedł czas na podsumowanie tego aparatu. Jak sami zauważyliście, aparat posiada bardzo dużo rozmaitych przycisków oraz pokręteł, którymi możemy ustawiać rozmaite funkcje. Oznacza to, że szybko i łatwo możemy zmienić wybrane funkcje aparatu bez wchodzenia w zaawansowane opcje. Dodatkowo aparat posiada 5 guzików funkcyjnych, które możemy ustawić wedle naszego upodobania, a oznaczone są one znakiem FN. Jak wspomniałem na samym początku, jest to przede wszystkim film kierowany do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią lub chciałyby się dowiedzieć nieco więcej o funkcjach aparatów Panasonic z serii G. W tym przypadku jest to Panasonic G80. Jak do tej pory omówiłem tylko i wyłącznie przyciski oraz pokrętła znajdujące się na korpusie aparatu i nie omówiłem żadnych opcji zaawansowanych, które są dostępne w menu. Jednak już niebawem przyjrzę się im bliżej. Zatem jeżeli chcesz zobaczyć więcej informacji na temat omówienia aparatu i zaawansowanych jego funkcji, koniecznie subskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przeoczyć następnego nagrania. Zaś jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące aparatu, koniecznie daj znać w komentarzach, a postaram się nagrać o tym materiał. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój film i zostawisz łapkę w górę. Także to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!